Wreszcie się troszkę pogoda ustabilizowała. W zasadzie od dzisiaj temperatura w nocy ma już nie spadać poniżej 3-4 stopni. Zdecydowaliśmy się wysadzić pomidory. Pomidory w tym roku mamy od moich rodziców. Ostatnio jak byłem u nich, to tutaj mi podarowali chyba 12 sztuk pomidorów i chyba z 6 czy 7 papryk. Także są już dosyć duże. Niestety przez tydzień, jak je przywiozłem, musiały przeleżeć w piwnicy, bo były teraz te mrozy. Te duże mrozy, więc baliśmy się, że tutaj w szklarni temperatura mocno spadnie i nam przemarzną, ale od dzisiaj już mrozów ma nie być. W zasadzie za tydzień to już ma być ponad 20 stopni, więc startujemy. Dzisiaj posadzimy sobie te pomidory. Nie wiem, czy to widać teraz z kamery, może nie być widać. Tu mamy już wszędzie wysadzone sałaty, rzodkiewki, tam jeszcze mamy bób, trochę innych rzeczy. Mamy zeszłoroczne pory, zeszłoroczne te sałaty. No, jeszcze szczypiorki i tak dalej. Trochę takich rzeczy, które jeszcze nam pozostawało i oczywiście te nowe rozsady, które już powychodziły. A co, teraz startujemy z pomidorami, z paprykami. No i co, i sezon w zasadzie ruszy już tak pełną parą. Teraz trzeba się będzie jeszcze dokształcić, bo okazało się, że źle traktowałam nasze papryki i na wiele z nich nie było, bo więcej trzeba obrywać. No ale to w tym roku będzie lepiej. Tak, rodzice mówili mi, że też papryki są takie, że one potrzebują troszkę więcej miejsca. Jak są bardzo ciasno, no to wtedy tak mało tego słońca dociera i nie chcą dojrzewać. Dobra, to co, posadzimy sobie tutaj w tym środkowym chyba rzędzie. Tak, ja myślę, że pomidory przede wszystkim damy tutaj, bo będzie łatwy dostęp z każdej strony do nich, a jak będziemy mieć później z targowiska, jak kupimy sadzonki tych takich małych pomidorków, no to wtedy można sobie je tutaj z brzegu, żeby mieć dostęp do tego tyłu, nie? Mamy tu jeszcze parę rzeczy, które miały być wysiane w kwietniu, więc najwyższa pora, żeby się tym zająć, to może się tym zajmiemy później. Ale Norbertowi też zimuje część sadzonek, które zamówił przez internet. Bo ja oczywiście nie mogłem się powstrzymać, kupowałem część roślin wcześniej i tutaj mamy jeszcze 2 budleje skrętnolistne i 3 mieliny oskrzydlone, więc je też już stąd zabieram i powoli już je będę wysadzał dzisiaj. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście już żadne przymrozki nie wrócą, choć wiadomo, że w maju jeszcze lubią być ogrodniki, także zobaczymy. No ale już będą na tyle okrzepną na zewnątrz, że powinno być ok. No to co? To bierzemy się do sadzenia. Teraz sobie już też posadzimy z taką myślą, żeby one były blisko tych linii kroplujących. Także co, działamy. Jedziesz. A ty to nie jedziesz? Ja tam będę pomagać, ja będę osoba towarzysząca. Durex? Tu jest Durex. Jest Durex? A tu jest Durex drugi. O. Dobra, tego zawiniemy go bliżej. A ten tu, o widzisz i teraz... A gdzie jest Durex? Tu jest Durex, tak? Czekaj, może dobrze było z drugiej strony. Aha, ale tam... Okej, żeby nie w tym samym miejscu kapało. Ale dobra, nie chodź. Pomidor tam sobie dałem. Cześć! Pupi. Ale nie! Ale zdewastujesz. Chodź tu, siadaj. Siadaj na dupsku. No połóż siedzieć albo siedział. Pozwól mu wyjść, bo ona robi dziadostwo. No idź, pozwalam ci wyjść, Kosmo. Czemu ten taki troszkę oklapcioszyk się zrobił? No nie wiem, taki jakiś smutny jest. No. Zaraz podleję, więc będzie lepiej. Tam też 2 czy 3? 2 myślę, wiesz? 2, bo tu patrz, tu jest dosyć dużo miejsca, żeby było i tam 2. Nie? W sensie tu 1, a tu nie, drugi? Tu 1, tu drugi, a tu 3. No dobra, niech będzie. Ja nie umiem, a nie zepsuję? Najpewniej jest złapać za to, co jest dokładane. Aha. A, to sobie wziąłam jeszcze trudnego przypadka, to by było później na mnie, że ja zepsułam. Idę po wodę, pierdzielę.
Ty, on już kwitnie, widziałeś? Już mogę? Możesz, ale no, to mnie tak pospieszy, że jak ja muszę przygotować. Czy telefon zrobił tiruriru? Teraz sprawdzę. Nie pospieszaj mnie, powiem mamie. Okej, pierwsze zbiory w tym roku będziemy mogli już wykonać, bo jak pamiętacie, sałatę mamy jeszcze z listopada i jest idealna do tego, żeby można ją teraz konsumować. Jeśli chodzi o rzodkiewki, sałaty, no to mamy tego naprawdę dużo, także przez najbliższy miesiąc będziemy mieć rzodkiewkę i sałatę. Kosmo pilnuje, żeby plony nie ucierpiały. Od samego początku pilnuje. Chcieliśmy Wam jeszcze pokazać, jak wyglądają nasze rabaty, bo jeszcze 2-3 tygodnie temu myśleliśmy, że na tej rabacie niewiele będzie rosło, bo to tak wszystko budziło się do życia, a już dzisiaj jest przepięknie. Te floksy, które tutaj mamy od Marysi, przepięknie zaczęły kwitnąć. Liliowce, które mamy od Ewy, naprawdę super. Mamy ich tu. Ewa nam kazała je bardzo mocno rozczłonkowywać i ja później rzeczywiście je mocno rozczłonkowałem i powiem Wam, że mamy ich tyle, że naprawdę niedługo będziemy mogli wszystkich w rodzinie obdzielać, bo jest ich naprawdę dużo i wyglądają coraz lepiej. Jak jeszcze parę tygodni temu myślałem, że się przyjęło kilka, to się okazało, że przyjęły się praktycznie wszystkie i praktycznie nic nie wymarzło. W połączeniu tutaj z tymi iglakami, które posadziłem i tymi budlejami, naprawdę nieźle to wygląda. A Dorze też się podoba, bo do tej pory nie chciała z domu wychodzić, a dzisiaj jest taka pogoda, że sama do nas przybiegła. Także fajnie to wygląda, zaczyna wszystko kwitnąć. No i nic, tylko jeśli tylko jest czas, to pracować w ogrodzie. Jeśli chodzi tutaj o tą przednią część ogrodu, to poza kwitnącymi szafirkami z tej strony i pierisami z tamtej strony, chcieliśmy Wam jeszcze pokazać ten mur, bo jak byłem w domu, to udało nam się z Basią zrobić do połowy, natomiast ostatni tydzień, jak pomagałem rodzicom wyremontować komin, to Basia w zasadzie skończyła całą tamtą drugą część. Ja myślę, że to zrobiłeś do 1/3. Nie do połowy. Ale tam już było dużo mniej. Aj. Także nawet widziałem, że fugi poszło dużo mniej. Dużo poszło. Siedziałam dzielnie. Dobra. No, także fajne jest na pewno to, że w tym momencie będziemy mieć już gotowy mur. Fajnie będzie to wyglądać zimą, bo będzie widać odsłonięty mur.
z czystą fugą, nie taki, no zresztą on był naprawdę paskudny, a teraz już efekt jest fajny, a latem, kiedy to zarośnie winogronem i kiedy już ten winogon się ładnie rozrośnie, bluszcz i tak dalej, będzie to wyglądać naprawdę fajnie. Tu z tej strony mamy dwa pierisy, które nam bardzo ładnie kwitną. Zresztą pierisy są bardzo fajne, bo kwitną też dosyć wcześnie, a tu mamy piwonię od Marysi i z tą piwonią jest taka historia, że praktycznie bardzo mocno się obawiałem, wydawało mi się, że ona nie przeżyje, bo wtedy, kiedy Marysia nam tą piwonię dała, to jeszcze nie miałem czasu, żeby tego samego dnia ją wsadzić. Wsadziłem ją dnia następnego albo jeszcze następnego, no i obawiałem się, podlewałem ją kilka razy, ale obawiałem się, czy przeżyje. Natomiast bardzo fajnie tutaj wychodzi i bardzo się cieszę, bo potrzebowaliśmy tutaj jakiegoś kontrastu, potrzebowaliśmy tutaj takiego czegoś żywszego, bo tutaj akurat w tym miejscu niewiele się zmienia przez to, że są iglaki, są te pierisy, w tej części tego ogródka niewiele się zmienia, więc ta piwonia tutaj bardzo fajnie pasuje. Tutaj ta nasza rabata kwiatowa naprawdę fajnie, i tulipany, i liliowce bardzo fajnie wyglądają. Magi, o które Basia się martwiła, czy wyjdzie, już fajnie sobie rośnie. Natomiast jeśli chodzi tutaj o teren dookoła, no to ostatnio przychodzę, a Kosmo tutaj w środku tych kwiatów się uwalił i leży. No, on ma takie niesamowite zdolności, że tam, gdzie puszczają kwiatki albo nowe rośliny, to on tam musi ugniatać i naprawdę muszę wszystko obkładać jakimiś patykami, wbijać tyczki, no bo po prostu wszędzie udepta, no i no niestety się nic nie poradzi. Uwielbiam już ten czas, bo to jest moment, kiedy w zasadzie wychodzi się do sadu czy do ogrodu i codziennie wychodzą nowe liście i to tak naprawdę to jest z dnia na dzień. Jeszcze wczoraj te wiśnie, czereśnie miały takie miniaturowe pączki, a już dosłownie co dzień to one są pół centymetra, centymetr większe. Ta pogoda teraz jest taka fajna, jeszcze jakby było troszeczkę więcej deszczu, to już w ogóle to wszystko by momentalnie wyrosło. Tutaj największą atrakcją są te nasze głogi i one rzeczywiście akurat u nas to są jedne z pierwszych drzew, które zaczynają tak mocniej wypuszczać listki. No i najfajniejsze też jest w maju, to jeszcze jakieś 3-4 tygodnie i zaczną pięknie kwitnąć i wtedy bardzo fajnie to wygląda, bo mamy dwa takie szpalery, jeden z tej strony, drugi z tamtej strony i obydwa szpalery pięknie kwitną. Jak widzicie, u nas wiosna ogólnie jest, na przykład jak jeździmy do Katowic, to jest przynajmniej tydzień różnicy. Jak jeździmy do moich rodziców tam w okolice Buska-Zdroju, to też jest tydzień różnicy, to znaczy u nas wiosna jest tydzień później, bo jednak tutaj na obrzeżach Jury jest troszeczkę zimniej. I widać to też po drzewach, jak sobie zobaczycie drzewa, to w zasadzie poza głogami jeszcze liści praktycznie nie ma. A dzisiaj rano byliśmy w Katowicach, już na większości drzew już liście są, a u moich rodziców, jak byłem 2 tygodnie temu, to już częściowo liście były, więc no u nas jest akurat tutaj taki mikroklimat, że ten okres wegetacyjny jest troszkę krótszy, bo jest po prostu trochę chłodniej. Tutaj mamy jagody kamczackie posadzone chyba w zeszłym roku na jesieni i powiem wam, że wszystkie ładnie się przyjęły. Na końcu nawet jest jedna forsycja. Fajnie to wygląda. Ogólnie jeśli ktoś ma glebę nie bardzo kwaśną i nie ma już siły na to, żeby próbować z borówkami, bo borówki są naprawdę trudne w uprawie, sam próbuję i mam efekty raz lepsze, raz gorsze, to polecam jagodę kamczacką. Może nie jest ona tak smaczna jak borówka, ale równie zdrowa, za to o wiele łatwiejsza w uprawie, nie musi mieć aż tak kwaśnego torfu, wystarczy jej taka ziemia pośrednia i o wiele łatwiej ją uprawiać, lepiej rośnie, nie jest taka wymagająca, więc jeśli ktoś ma dość już próbowania z borówką, polecam jagodę kamczacką, jest bardzo fajna. Tutaj wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Stwierdziłem, że mamy tutaj tak dużo sarenek, że co tu można posadzić? Wymyśliłem, że posadzę agrest, no i te cholery, niestety, jakieś 2-3 tygodnie temu posadziłem agrest, wydawało mi się, że no kurczę, agrestu chyba nie będą ruszać, bo agrest ma te kolce, no ale kolce ma tutaj, a niestety tutaj niestety jest już po moim agrestie, także prawdopodobnie jak została cała kora objedzona, to po prostu agrest tego nie przetrwa. Szkoda, bo wydawało mi się, że no mówię, kurczę, niewiele tutaj wytrzymuje, no to przyszła jakaś sarenka i objadła cały agrest. Znaczy, żeby chociaż agrest objadła, ale objadła cały pień.
O, w końcu piękna pogoda, zrobiło się słonecznie. Wydaje mi się, że już większość tych takich prac ogrodowych koniecznych wykonaliśmy. Norbert przyciął drzewka, opryskał miedzianem, wyplewiliśmy, posialiśmy. No dużo było tego. Generalnie, trawy były jeszcze przycięte, lawendę przycięliśmy, róże przycięliśmy. Wydaje mi się, że większość rzeczy jednak mamy przygotowane i możemy czekać na, wiecie, taką pełną wiosnę, kiedy wszystko wybuchnie tym zielonym kolorem i tymi kwiatami. No już się nie mogę doczekać. W ogóle dzisiaj mnie taka refleksja naszła, jeżeli chodzi o tą zieleń i w ogóle tak trochę, wiecie, czekamy bardzo długo, żeby te pierwsze listki gdzieś tam się pojawiły, a potem nagle bum i wszystko jest zielone i wszystko jest, wiecie, takie już konkretne i tak się zastanawiam, jak to jest, że człowiek tak na coś czeka, a później jakby umyka mu ten, wiecie, ten czas między i nagle wszystko jest takie duże. Nie wiem, jak to jest. No wiecie, że jakby człowiek nie widzi tych przemian, które na bieżąco się dzieją i nagle okazuje się, że coś jest zupełnie inne niż na początku. Tak trochę myślę o naszych dzieciach, że dopiero co, tak jak robiłam wam ten filmik z ogrodu wcześniej, że przecież one dopiero co były takie malusieńkie, a tu już są takie, za przeproszeniem, duże kozy. Julka ma już 13 lat, no Kasia to już nie jest ten mały berbeć, którego widzieliście na samym początku naszej przygody z nowym starym domem, ale tego się, wiecie, nie widzi i teraz tak się zastanawiam, no one jeszcze są stosunkowo małe, ale za chwilę będą, gdzieś im znowu umknie ten czas pomiędzy i będą dorosłe, no nie wiem, ta wiosna chyba jakoś tak dość melancholijnie w tym roku na mnie działa, no ale dobra, nieważne, tak mi jakoś naszło. No a tutaj mamy naszą podwyższoną grządkę. Ostatnio z Norbertem i z Kasią sobie ją, wiecie, wyprawiliśmy, okopaliśmy i posialiśmy marchewkę, pietruszkę i cebulę. Marchewka bardzo ważny element, bo jedyne ciasto, które potrafię piec, to jest ciasto marchewkowe, ale cieszy się dużym wzięciem, więc tej marchewki na pewno dużo będziemy potrzebowali w tym sezonie. No, ale jak tylko to zrobiliśmy, oczywiście ta grządka w ogóle Kosma nie interesowała w ogóle się nią nie patrzył, nie zbliżał, w ogóle olewał grządkę, jak tylko coś zaczęliśmy tu robić, to on stwierdził, że on tu będzie siedział i pilnował, aż to wykiełkuje. Także no, Norbert nie jest zbyt ucieszony, bo no, szkoda byłoby, że jak tylko to wzejdzie, on to zaraz uleży, więc staramy się go trochę, wiecie, zajmować innymi rzeczami, żeby niekoniecznie wylegiwał akurat na tej grządce. Chociaż nie wiem, czy on lubi tak. Tak jak nasz kot uwielbia wynajdywać sobie najbardziej miękkie rzeczy w salonie, to Kosmo, jak tylko gdzieś nasza uwaga się skupia na czymś, to on tam już jest. Dziwne, podejrzane. No, ale to może pokażę wam mniej więcej, jak to teraz wygląda w naszym ogrodzie, bo już widać, że za niedługo będzie cały fioletowy, już się nie mogę doczekać. A tymczasem żegnam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i liczę, że zobaczymy się następnym razem. Do zobaczenia. Tick,